Kiedyś spotkałem się z takim zwrotem, że Kopernik był kobietą. Oczywiście pół żartem, pół serio, jak to wszystko mówiąc, nawet bardziej chyba pół żartem. Natomiast gdyby tak użyć zwrotu, że agent nieruchomości jest kobietą, czy to była prawda, czy to był fałsz? No według mnie kobiety są zdecydowanie lepszymi agentkami nieruchomości, ale nie w każdym przypadku. Natomiast opowiem o moich spostrzeżeniach właśnie w tym odcinku. Zapraszam. Po pierwsze, kobiet ogólnie jest więcej, więc z automatu prawdopodobieństwo, że będzie więcej kobiet w agencjach nieruchomości jest naturalne. Ale ja wyraźnie czuję, szczególnie w nieruchomościach mieszkaniowych, że kobiet, które starają się o pracę w tym zawodzie, także tych świeżych, które wcześniej nie miały doświadczenia, jest bardzo dużo. Wynika to z wielu czynników. Z pierwszych może jest to, że kobiety z natury lubią ładność, lubią wnętrza, a nigdzie tak pięknie tą ładnością się nie mogą otaczać jak we wnętrzach, no chyba że w modzie. Natomiast moda jest zdecydowanie, uważam, trudniejsza i bariera wejścia do mody niż do nieruchomości jest dużo większa niż w nieruchomościach. Programy telewizyjne, które przedstawiają różne aranżacje wnętrz, różne drobne remonty, różne nowinki też są bardziej nastawione pod kobiety, co widać w blokach reklamowych między tymi programami. Kolejną rzeczą uważam, że kobiety są dużo bardziej zawzięte, szczególnie w ostatnich czasach, gdy stają się być bardziej niezależne, bardziej wyzwolone, dużo dłużej potrafią wytrzymać napięcie i dużo dłużej zależy im na tym, aby osiągnąć sukces. I to jest niesamowita, dziewczyny, wasza fajna cecha, która wam pozwala dużo szybciej osiągnąć efekty, także w tym zawodzie, niż facetom. Dzięki właśnie tym umiejętnościom zniosą dużo więcej odmów. Ktoś kiedyś robił badania, że kobieta dużo więcej bólu jest w stanie znieść niż facet, co tak się na pierwszy rzut oka może wydawać czymś dziwnym, ale natomiast ten ból na pewno w jakimś stopniu może w mózgu działać w parze właśnie z odmowami, które też są czymś, co odbieramy jako coś negatywnego. Kolejna umiejętność to jest taka, że kobiety, nie wszystkie oczywiście, ale są kobiety, które potrafią zrobić tak zwane, jak nie drzwiami, to oknem. Czyli gdy ktoś mówi, że tutaj się nie da, one nie dadzą za wygrane i drugą stroną wejdą. W mojej obserwacji zdecydowanie w tej umiejętności są lepsze kobiety, natomiast ta umiejętność jest przydatna w naszym zawodzie, szczególnie przy tych troszkę trudniejszych nieruchomościach. Czasami trzeba próbować piwnicą wejść nawet do jakiejś nieruchomości, czy do jakiejś dokumentacji, czy do jakiegoś problemu. I tu zauważam rzeczywiście, że te kobiety są fajniejsze w tym, skuteczniejsze i bardzo dobrze. Kolejna rzecz, przy negocjacjach bądź przy ogólnym poznaniu, podświadomie chyba kobiety są odbierane jako bardziej sprawiedliwe, bardziej uczciwe, jako osoby, które prędzej nam nie zrobią krzywdy niż faceci, więc to jest też jakaś tam przy zaufaniu pierwszym bardzo ważna, istotna cecha, którą mogą kobiety wykorzystać i te, które są tego świadome, to wykorzystują i też bardzo dobrze, bo z natury chyba kobiety są jednak troszkę sprawiedliwsze. Być może to wynika z instynktów macierzyńskich i z ogólnego podejścia do życia, choć wiadomo, są wszędzie wyjątki, wiemy o tym doskonale. Natomiast w czym faceci potrafią być lepsi? Oczywiście faceci też mają swoje 5 minut i uważam, że faceci są zdecydowanie lepsi na rynku pierwotnym, gdzie tych wnętrz jeszcze nie mamy. Uważam z własnych obserwacji, że są lepsi w gruntach i mimo wszystko uważam, że w lokalach komercyjnych też są faceci lepsi, choć tutaj jesteśmy dość blisko jakiejś tam równowagi. Natomiast w nieruchomościach mieszkaniowych, w moim odczuciu, szczególnie na rynku wtórnym, zdecydowanie lepsze są kobiety i najprawdopodobniej tak jeszcze dłużej będzie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która w tych czasach teraz nowoczesnych może być istotna. Uważam z kolei, że faceci dużo lepiej potrafią zadbać o swoją markę osobistą, szczególnie jeśli chodzi o tą markę osobistą w nieruchomościach. Bardzo ładnie to widać na zachodzie, gdzie kobiety starają się momentami być może klasą, jakością, urodą nadrobić, natomiast faceci też o tą urodę coraz bardziej dbają. No takie są czasy, ale chyba skuteczniej budują markę osobistą eksperta, co wcale nie znaczy, że są lepsi. Ale zbudowanie marki eksperta może być bardzo silnym narzędziem, bardzo silną walutą i bardzo silnym instrumentem w budowaniu przedsiębiorczości, w budowaniu swoich zarobków, których oczywiście jak najwyższych wszystkim Wam i chyba nam życzę. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam ponownie.